Siemanko wszystkim! Dziś ponownie nadaję dla Was z NEC w Birmingham. Ostatnim razem gościliśmy tu podczas wielkiego Gravity Show, a teraz wracam w to samo miejsce, by zobaczyć zupełnie coś innego. Classic Motor Show. Czeka nas dzień pełny wyjątkowych samochodów, motoryzacyjnych perełek i niesamowitej atmosfery. Zostańcie ze mną, zobaczymy, co tym razem przygotowali organizatorzy. Zaczynamy! Classic Motor Show, NEC Birmingham. Już ledwo po przekroczeniu kas wita nas, przynajmniej mnie, Morris z 61 roku. Jest to finalista z 2019 roku z Car Showu. Powiem Wam, ładnie się prezentuje. Wyprodukowano ich tylko 350 egzemplarzy na cały brytyjski rynek. Kolejna perełeczka, prześliczny MG, kolejny finalista z 2019 roku. Kurde, te felgi mi się zawsze podobały, takie szprychowate, coś przepięknego. Piękny, biały, perłowy kolor tego samochodu. Czysta klasyka w pełnej postaci. Kolejny finalista zeszłorocznej wiosny, Austin A35. Jakie to jest wąziutkie. Co ciekawego o tym samochodzie? Jest to w pełni odrestaurowany samochód. Właściciel skończył pracę nad nim w kwietniu 2022 roku. Może są jakieś przebitki? O! Spójrzcie, tak on wyglądał przed renowacją. Dużo pracy włożone, jak widać. O, sorry. Ludzi jest mnóstwo. Trzeba uważać, żeby nikogo nie nadepnąć. I zobaczymy dalej, co będzie. Lecimy dalej. A spójrzcie na to, co tutaj stoi. Golf z 83 roku, wersja GTI. Większość tych samochodów możecie spotkać na szrotach, na złomach, ale nie. Tutaj jest klasyka w pełnej postaci. W ogóle jak zachowany egzemplarz z takimi fajnymi dokładkami. Powiem Wam, dawno takiego Golfa 1 nie widziałem w takim jeszcze stanie. Z tym kultowym grillem przed nim. Te czerwone obramowanie już świadczy o tym, że to jest wersja GTI. Coś nieprawdopodobnego. Jeszcze te kultowe felgi volkswagenowskie.
teraz pokażę Wam niezwykłą perełeczkę. Jest to Rembel z 57 roku. Można by powiedzieć, że jeden z pierwszych muscle carów. Ostał się tylko jedyny na cały świat, a zostało ich wyprodukowanych około 1500 sztuk. Ta jednostka posiada ponad 5-litrowy silnik. Od 0 do 60 mil rozpędza się w nieco ponad 7 sekund. Co najlepsze, silnik w tym samochodzie przenigdy jeszcze nie był wyciągany. A cały samochód, jego powłoka lakiernicza została odświeżona 14 lat temu. Spójrzcie na to. Rebel z 57 roku. Ależ ten samochód się prezentuje. Czy można go nazwać pierwszym muscle carem, jakikolwiek powstał? Jak zapomniałem dopowiedzieć, to został z Kalifornii. A tuż obok jest do wygrania Mini za jedyne 1 funta. Tak jak wspominałem, dzisiaj będzie bardzo klasycznie, bardzo wyjątkowo. A tu przedstawiam Wam Porsche Boxstera, niejakiego Mike'a Kettlera. Porsche to o pojemności 3,2 litra, 6 cylindrów, 246 koni, 315 Nm, od 0 do setki w 5,5 sekundy. Idziemy dalej. Kolejny Boxster. Nie, Cayman. Przepiękny samochód. Podobna specyfikacja. Prawie 300 koni. 340 Nm. 3,4 litry silnik. A tuż obok następne Porsche 968. W bardzo klasycznym wydaniu, sportowym wydaniu. Spójrzcie, jak ten samochód się tutaj prezentuje. I kolejne Porsche 924S o pojemności 2,5 litra, 175 koni, 200 Nm, 130 mil na godzinę. Widać, że te samochody były jeżdżone, używane, po prostu są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. A może teraz jeszcze bardziej klasycznie i może bardziej prestiżowo. Spójrzcie na to. Przedstawiam Wam Bugatti. Ten akurat jest to model z 1930 roku. Nieprawdopodobny. Ogarnijcie te kształty, jakie to jest w ogóle długie. Kolejne Bugatti. Tym razem jest to Bugatti 57C. Ale tu są tłumy. Spodziewałem się, że będzie dużo ludzi, ale że aż tyle. Have a look at that shelter. Klasyka sportowej motoryzacji. Ferrari F40. Coś pięknego, nieprawdopodobny samochód. W jakim stanie? Na tych kultowych felgach coś nieprawdopodobnego. Aż mowę mi odejmuje. O, spójrzcie. Każde Ferrari
Designo di Pininfarina. Nawet jest komora silnika fajnie pokazana. Przepiękny. A tuż obok tego przepięknego Ferrari znane już Lamborghini Miura z tymi charakterystycznymi brewkami w tym charakterystycznym kolorze jak do tego modelu. Zajrzymy pod pokrywę silnika do tego Lambo. Jak to jest wszystko pięknie zachowane, odrestaurowane, coś nieprawdopodobnego. Ekstra, po prostu ekstra. Nawet do środka można tak lekko zajrzeć, jak wtedy wyglądało. Patrzcie, jak te zegary są wypuszczone od ciśnienia oleju i nie tylko. Jeszcze w automacie skrzynia pięciobiegowa jak na tamte lata, coś niemożliwego. Samochód ma przejechane 29 000 kilometrów, licznik jest w kilometrach. Ja nie mogę, ale zajebiste Porsche. Lekko przerobione, z dokładeczkami. Wygląda jak taka potężna na sterydach świnia. Fajne koło. Takie w kolorze miedzi, skręcane w ogóle. Na Brixtonie. Cóż za model. Widać, że jest typowo stworzony do wyścigów. Na początku był Golf pierwszej generacji GTI, a tu jest Golf, po prostu Golf pierwszej generacji w idealnym stanie. Kurde, tych samochodów jest coraz mniej. Ta kultowa tapicerka w ta krata. Kto pamięta tego Golfa ze środka jeszcze? Z lat 80., 70. Napiszcie, kto miał takiego. Albo nawet kto ma, niech się pochwali. A teraz coś, co ja osobiście najbardziej lubię. 190 w ekstra stanie. Na kultowych BBS-ach. Patrzcie, jakie te felgi są, kurde, normalnie śliczne. Środeczek. No nie, no to jest pełna klasa. Zaraz pokażę wam tą kierownicę. Patrzcie, te poduszki z Mercedesa. Jeszcze jest te stare logo, które Mercedes używał w latach 80., 90. No przepiękny stan. Mercedes W201, 190. No przepiękny. Pokażę wam ta kierownica, widzicie? Ale się odbija. Piękny. Aston Martiny. To nie byle jakie. Dwie DB7 stoją praktycznie zad w zad. Mnie interesuje ta. W sumie to są dwa takie same modele, ale ten Jaguar w tym wydaniu, w tym malowaniu normalnie jest przepiękny. O tu jaka piękna perełeczka. E36 z 98? Jo, z 98 roku. Najlepsze jest to, że samochód jest wystawiony na sprzedaż w pełni sprawny po serwisie za jedyne 6 koła.
te samochody jest dobra inwestycja na zachowanie kapitału. Te samochody będą tylko droższe już. Spójrzcie, w jakim to jest stanie. Jeszcze wersja cabrio. Piękne opakowanie, wszystko w oryginale. Oprócz radia. Kto kupuje? A teraz coś dla fanów Fordów. Mało spotykane już. Capri z silnikiem Coswortha. No to jest totalne nieporozumienie. Jeszcze fajny taki czarny lakier. Black Beauty. Kultowe Fergie RS. Fordowskie. A tu jak się fajnie prezentuje cała komora silnika. Spójrzcie. Chyba nie jest Cosworth wsadzony. Kolejna pełereczka. Ford Cortina z 1973 roku. Ja się to fajnie prezentuje. Oczywiście detailing na najwyższym poziomie. Jak na klasyka przystało, tak musi zostać. Patrzcie. Egzemplarz 2000. Ta linia. Jeszcze jest ten fajny hardtop. Ale tu dzisiaj będzie samochodów. Nie wiem, czy z tego odcinka nie powstaną dwa odcinki, bo po prostu jest tego dużo. A tak się prezentuje Peugeot z 1914 roku. Jaki ogromny silnik. Patrzcie, te zawory jakie ogromne. Dobra, chodźmy trochę klasycznych Jaguarów teraz zobaczymy. Spójrzcie na tego pięknego Jaguara. Te kształty. Piękna czerwona tapicerka, sama skóra. Drewno w środku, no wszędzie. Piękny. Idziemy dalej. Tu kolejny Jaguar. Ale tych ludzi tu jest namieszane dzisiaj. Ogólnie ten Jaguar pochodzi z lat 60. i był to tak zwany projekt Utah. A tu piękny Martin Rapid z 2012 roku. Czy można go już nazwać klasykiem? Wydaje mi się, że raczej tak. Jest to jeden z pierwszych Jaguarów w wersji sportowej. Full wyposażenie, jakąś klima, nie klima. Do setki w 5 sekund. 470 koni. Wyobrażacie sobie to? Klamki wysuwane jak w Tesli. 2012 rok, przypominam. Środek komfortowy. Fajną biało pikowaną skóra. 4 kubełki w ogóle. Nie ma kanapy z tyłu. Full luksus. Ty nawet ekrany w zakłówkach są. Piękny. A może aluminiowy Aston Martin? Cały samochód wykonany z aluminium. 56 rok. Skrzynia czterobiegowa. Około 140 koni. Przystosowany do dzisiejszego ruchu panującego tu. Jedyne co zostało zmienione w tym samochodzie
to fotele, które zostały zapożyczone z Hondy S200. See you in Bordeaux or something like that. Aluminiowego Aston Martina jeszcze nie widziałem. A widzieliście Aston Martina takiego przystosowanego na japoński rynek? Wiecie, co to są te samochody typu Cube? No to Aston Martin nie pozostaje w tyle i również stworzył swojego Cube'a na japoński rynek. Żeby nie było, macie Aston Martin. Długość tego samochodu to są moje 3 kroki. Model ten jest z 2012 roku, mianowany jako modelem Cygnet. Nie widziałem takiego jeszcze. A to jak się pięknie prezentuje Aston Martin DB6 Vantage z 67 roku. Tylko 29 sztuk zostało produkowanych na cały świat. 29 sztuk. Sobie wyobraźcie, jako wartość ma ten samochód. Oczywiście zdobywca wielu nagród na różnych prestiżowych warszawach i nie tylko. 29 samochodów. Niemożliwe. Ale powiem wam, to jest wyzwanie, żeby coś tu nagrać. Przy każdym samochodzie przynajmniej jest kilkunastu człowieków. Ciężko się tu porusza, ale damy radę. Zostańcie ze mną do końca. A tu coś bardzo, bardzo rzadkiego. Gordon Cable z silnikiem z Chevroleta, z Corvety. Siedzi tu V8, 5,5 litra, 300 koni. Brr. Rzeźnia, ale jest tak można wzięty trochę przód z Jaguara, nawet można by powiedzieć. Piękny samochód w takim wiśniowym kolorze. O, Gordon Cable. Piękny. Tak jeżdżąc po tych różnych eventach, człowiek spotyka różne samochody, nawet tych, o których nawet nie wiedział, że takie marki istnieją. Na przykład jak coś takiego, co się nazywa Sydney Allard. Tak to wygląda. W takim buggy, bardziej plażowe, czy coś. No widać, że to jest czysto sportowy samochód. Z tych lat 30., 40., 20. Allard. Słyszeliście w ogóle o takiej marce? Widać, człowiek uczy się całe życie. O, tu jest jakiś znowu kolejny Allardzik. Jest to rocznik 46 i tylko 191 sztuk wypuszczonych na cały świat. Silnik 85-konny V8, 3,6 litra. Od 0 do setki w 17 sekund. I tylko 11 samochodów. Niemożliwe.
Dobra, znalazłem stoisko z japońskimi samochodami. Hondy, Mazdy. Na razie tyle widzę. Obczajcie to. NSX z 2001 roku w takim ekstra fajnym kolorze. Jak to się w ogóle zachowało? Ta kultowa dupa. No właściciel otworzył nam nawet pokrywa silnika tuż za naszymi plecami. Która jest środeczka. To już jest kultowy samochód. Ciężko się tu porusza. A tuż obok kolejny NSX. Tym razem w takim mega żółtym malowaniu. Jest to model, który ma przejechane 200 000 mil. Dacie wiarę? 200 000 mil. Rzeźnia. Znowu ta Honda, ten NSX obchodzi swoje urodziny, ponieważ w 1995 roku wygrało wyścig Le Mans 24-godzinny. Także obchodzi swoje 30-lecie, ale ten samochód jest piękny. Ale to jest nic. Na komorze silnika z tyłu, za naszymi plecami, właściciel postanowił na to 30-lecie zbudować miniaturkę tego toru Le Mans. Tam macie licznik, który liczy okrążenia. I oczywiście co po tym torze jeździ? Nic innego jak nasza Honda. Piękny. Sorry. A teraz coś, czego na pewno nie może zabraknąć. Słynne już i znane wszystkim MX-5. Albo zwane jako Miata, jak wolicie. To jaka fajna. No i są Marcosy, które poznałem już jakiś czas temu na poprzednim evencie. To było chyba na Piston and Props. Tak, na Piston and Props. Jest jeden, drugi, no i trzeci. To jest jakaś super wersja, Supercharged GT z fajnym takim spoilerem dołożonym. Mamy otwartą pokrywę silnika, to zajrzymy tu, jak już tu jesteśmy, co nie? O.
A wiedzieliście, że Lotus Esprit obchodzi swoje 50-lecie istnienia? To już jest klasyczny model. Pamiętam, jak się kupowało gazety motoryzacyjne, jakieś magazyny, zawsze były plakaty i jak nie Lambo, to zawsze był Lotus. Świat Lotusów.